Cześć, dzisiaj poruszę temat pedałów platformowych, ponieważ wiem, jak bardzo ciężko jest znaleźć pedały, które nam zaraz nie złapią luzów. Oczywiście są to pedały z AliExpress. Korzystam w nich tak naprawdę w każdym rowerze, chyba że korzystam z pedeków. Są to pedały Think Rider, o których zaraz Wam opowiem i pokażę, jak są zbudowane. Jeśli chodzi o ich budowę, mamy bardzo dużą platformę, 10 pinów na stronę. Piny są bardzo długie, możemy je łatwo zmienić. Wystarczy skoczyć sobie do sklepu ze śrubami, bo są to zwykłe śruby na imbusa. Z tego co pamiętam to M3. I wystarczy sobie kupić o 2 mm krótsze lub dowolny rozmiar. Ośka CRMO, gwint standardowy. Możemy dokręcić imbusem 8 albo kluczem płaskim 15. Jak to wygląda w środku? Potrzebujemy imbusa 6. Odkręcamy pierwszą nakrętkę. Jest to kontra. W środku jest druga nakrętka. Dzięki temu pedały nie łapią nam żadnych luzów. Jak skręcimy te dwie nakrętki bardzo dobrze, to nic nie powinno się dziać. W środku jest nakrętka, która trzyma łożyska razem z platformą. Żeby ją odkręcić, potrzebujemy płaską, znaczy nasadową 8. Taka mała nakrętka. Wyjmujemy ośkę. Ośka jest bardzo ładnie nasmarowana przez producenta. W środku mamy 3 łożyska maszynowe. No i to by było tyle z budowy tego pedała. Przejdźmy do wagi pedałów. Waga pedałów to zaledwie 365 gramów. Jest to bardzo dobry wynik. Szczególnie, że to jest bardzo duża platforma. No i bardzo wytrzymała. Podsumowując, korzystam z tych pedałów już regularnie od 2-3 lat. Nie mam żadnych problemów z nimi. Tak naprawdę jedyne co może się z nimi stać, to mogą się połamać. Myślę, że to jest raczej korzyść tych pedałów, ponieważ jeżeli połamie się pedał, to korba nie oberwie. Jeżeli mamy korbę karbonową, no to ona zostanie cała, a pedał nam się połamie. W aluminiowej może być tak po prostu, że przejmie całe obciążenie i się korba nie wygnie. Są firmy, które już biorą te pedały do siebie jako własny produkt, na przykład firma Prox. Już widziałem, że sygnuje sobie ten pedał marką Prox. No i myślę, że nie znajdziecie obecnie lepszych pedałów na rynku platformowych, szczególnie, że kosztują poniżej 100 zł. Jest to produkt, który ja wstawiam dosłownie do każdego swojego roweru i nigdy nie mam z nim problemu. Na dzisiaj to wszystko. Zostawcie łapkę w górze, zasubskrybujcie nasz kanał i do następnego.